Wow, to jest jakiś kosmos po prostu. Na Bałkany w lipcu chyba trzeba mieć jaja. Kilka takich pięknych wodospadów. Dzień dobry kochani, witam Was Piotrek z kanału Mototracker. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, w jaki to sposób pogoda ma wpływ na Wasze plany, w jaki sposób może je łatwo i szybko zweryfikować, a Wy po prostu będziecie musieli się dostosować do tego, co przynosi Wam właśnie ona. W dniu dzisiejszym wstaliśmy naprawdę szybko, była to okolica 6 godziny, po to tylko, by jak najszybciej opuścić nasz wspaniały kemping w Czarnogórze i udać się do Chorwacji. Tak jest, właśnie dziś udajemy się w stronę Chorwacji po to, by wjechać do Dubrownika, zobaczyć go gdzieś z daleka. Broń Boże, nie chcemy pchać się do centrum miasta, bo już wiemy, że będzie dzisiaj piekielnie gorąco, piekielnie. Kochani, dodatkowo nasz punkt na mapie, który jest głównym celem dzisiejszej podróży, to zabytkowe stare miasto Mostar. Znane na całym świecie m.in. ze skoków z bardzo wysokiego kamiennego mostu do rzeki. Ale oglądajcie koniecznie, bo nasze plany zostały bardzo mocno zweryfikowane, a oglądając dalej dowiecie się dlaczego. Magistrala Adriatycka to przepiękna droga, tak chyba ona się nazywa. Jest to droga, która ciągnie się wzdłuż całego wybrzeża z południa na północ Chorwacji. Kochani, widoki są niesamowite. Po lewej stronie już możecie zauważyć Dubrownik. I tym oto widokiem musieliśmy się zadowolić. Naprawdę, więcej go nie widzieliśmy. Wjechaliśmy do niego tylko na moment, dlatego że skwar, jaki lał się z nieba, był po prostu nie do wytrzymania, a wiedzieliśmy, że kilometrów przed nami mamy tego dnia jeszcze całkiem sporo. No i tak, kolejny dzień, jesteśmy w Dubrowniku, na stacji benzynowej. Do Dubrownika stricte nie wjeżdżamy. Śmigamy w stronę Mostaru. Mega gorąco, mega piekarnik. Co tam pijesz dobrego? Tym wszystkim, którym wydaje się, że tą drogą przejedziecie szybko z punktu A do punktu B, to się tylko wydaje. To nic bardziej mylnego. Ona co chwilę prowadzi przez jakieś mniejsze czy większe miasteczka, w których, jak sami widzicie, nawet pomimo wczesnej pory, drogi są już po prostu mocno zakorkowane. Trzeba być czujnym, bo
Na drogach nie tylko lokalni mieszkańcy szaleją, również, a może i nawet przede wszystkim to właśnie turyści stanowią tutaj największe zagrożenie dla motocyklistów. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, jechać powolni, z rozwagą i przede wszystkim odpowiedzialnie, tak żeby dojechać do tego celu, do którego zmierzacie. Na Bałkany z Lipcu chyba trzeba mieć jaja. Ci co mówili, że będzie ciepło, mieli rację, jest ciepło. Jest wręcz upalnie, natomiast my zatrzymaliśmy się gdzieś za Dubrownikiem. Zamówiliśmy sobie śniadanko, zamówiliśmy piwko, zero. I zaraz podobno gdzieś tutaj na dole jest jakaś kameralna plaża, więc po śniadanku jedziemy zobaczyć, co to za plaża jest. Ja ładuję teraz cały staw, interkom jeden ładuje się z powerbanka, kamera ładuje się z motocykla, więc zobaczymy kiedy to wszystko się naładuje. Natomiast czekamy na śniadanie, Max tutaj odpoczywa, chilluje, powiem Ci, chyba się nie wyspał, tak, bo pobudka dzisiaj była o 6:30, coś takiego. Dużo motocyklistów, magistrala, no idealna, tak, idealna. Same zakręty, jedziecie cały czas wzdłuż wybrzeżem. Pysk się cieszy i raduje cały czas. Tymczasem czekamy na śniadanko, zobaczymy co to będzie dobrego. Nie ma to jak zimne piwko. Co, Max? No. Piweczka się napijesz? No, ja myślę, że nie. Ceny już typowo chorwackie za dwa takie dania, które tu widzicie, czyli jajka na bekonie, a Max miał jajka z serem, piwko i kole 20 euro. Dodatkowo mieliśmy zacnego gościa, który przyjechał na BMW R1000. Gość jeździ generalnie Chorwat, bez tablic. Twierdzi, że on nie potrzebuje. No, od tak jeżdżą właśnie lokalni użytkownicy tych dróg. Generalnie szybko. Po śniadaniu udaliśmy się na lokalną, małą, niewielką plażę, ale nawet nie chciało nam się szukać kąpielówek w bagażach i Chillujemy. ta myśl, że musielibyśmy Nie idziemy się jednak cali do wody, ale zaraz przebierać, idziemy żeby wejść do wody i później to samo, sprawiła, że po prostu posiedzieliśmy w cieniu, napiliśmy się czegoś chłodnego i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Koczujemy jak bezdomni na jedynym kawałku cienia, jaki znaleźliśmy pod marketem obok śmietników czy tam jakiegoś agregatu. Zjedliśmy po lodziku i teraz pijemy izotoniki i walczymy z upałem. Ten cień, który tu widzicie, to poważnie jedyne miejsce w promieniu, ja nie wiem, chyba 10 km, w których był choć skrawek cienia. Wzbudzaliśmy niemałą sensację. Każdy, kto przyjeżdżał do tego marketu, pytał się, czy wszystko ok. Zarówno Polacy, jak i zagraniczni turyści oraz lokalsi. Max się śmiał, że jeszcze chwilę tu posiedzimy, a zaczną nam do kasków wrzucać jakieś drobne. O, proszę bardzo, jakich Polaków wspaniałych spotkaliśmy. Dzień dobry, cześć. Tak, już jesteśmy uwiecznieni. No, a co to są w ogóle za wodospady, bo ja nie mam pojęcia, gdzie przyjechałem? Krawica. Krawica, okej. Bośnia wita. Bośnia wita again, jak to mówią. Tak jest. Proszę, Się dobrze. szerokości dla was. Ale halo, gdzie ja tak naprawdę jestem? Pozwólcie, że tylko zjadę tym najbardziej stromym, kamienistym, szutrowym kawałkiem, jakim do tej pory jechałem w życiu na motocyklu, i to jeszcze obładowanym motocyklu, i to jeszcze z synem z tyłu. I już wam opowiadam. Kochani, w drodze do Mostaru Marcin, ten sławny Marcin, który prowadzi bloga Dwie Hondy, podpowiedział mi jeszcze jedną fajną miejscówkę, o którą warto jest zahaczyć, i tak też uczyniliśmy. Wodospady Krawica w Bośni i Hercegowina. Tu właśnie spotkaliśmy bardzo sympatyczną parę z Polski. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Byliście wspaniali. Mam nadzieję, że dotarliście szczęśliwie do domu i jest wszystko ok. Natomiast kochani, wodospady Krawica to takie must be na trasie, na mapie każdego motocyklisty podróżującego przez Bośnię i Hercegowinę. Dlaczego? Za moment zobaczycie sami. Jest to naprawdę cudowne miejsce. No i dotarliśmy nad wodospady Krawica. Tam jest, za tą częścią jest nasze pole namiotowe. Mega spokojne. Wow, to jest jakiś kosmos po prostu. Skąd skaczą? Skąd? No skacze stąd. Ustawiając nawigację na to właśnie miejsce, czyli wodospady Krawica, nie sądziłem, że zobaczę to, co zobaczyłem. Był taki moment, że szczękę próbowałem zebrać z ziemi, z wrażenia, ale długo tam leżała. Natomiast naprawdę natura potrafi formować niesamowicie majestatyczne rzeczy. Było tam naprawdę przepięknie.
Momentami było bardzo dużo ludzi, ale no kochani, to była akurat chyba sobota, więc nic dziwnego. Natomiast na polu namiotowym było bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo cicho, bardzo kameralnie, a usłyszeliśmy również, że słuchajcie, od pola namiotowego nad wodospady macie jakieś 100-200 metrów i wieczorem te wodospady są tak naprawdę tylko dla Was. Więc korzystając z sytuacji, że byliśmy już głodni, ja postanowiłem upichcić na szybko jakiś makaron z sosiwem. Włoch by się zaśmiał, że to bolognese, bo przecież we Włoszech coś takiego jak spaghetti bolognese nie istnieje. I makaron też nie taki, ale smakowało nam i przede wszystkim najedliśmy się tym. Gorąco Wam polecam, bo to jest kosmos. Kosmos! Nawet wodospady Krawica mają swoje ustronne miejscówki, które odkryliśmy i na których zalegliśmy i zobaczcie, nie ma tu nikogo, absolutnie nikogo, jesteśmy sami. Siedzimy, moczymy nogi. Warto jest zbaczać z utartych szlaków, tak? A jutro kierunek piekielna Chorwacja i piekielnie droga Chorwacja, niestety. Pompuj, pompuj. Dupka niżej, dupka. Dupka niżej. Staliśmy. Kemping nad wodospadami Krawica. Za bardzo nie posiada on żadnej infrastruktury. Toalety, które są do niego przypisane, to tak naprawdę toalety z tej miejscówki wodospady, więc jest kawałek do nich. Jeśli coś Wam się zachce w nocy, to może być sporym challenge'em. Natomiast no, właściciel, jak to właściciel, miły, uprzejmy, za nasz zestaw, czyli 2 osoby, namiot i motocykl, zapłaciliśmy dyszkę, 10 euro. 10 euro plus dodatkowo musicie liczyć się z kosztem rzędu 15 euro, żeby zapłacić za wejściówkę na wodospady Krawica, ale ja myślę, że warto. Czyli tutaj znowu jest tam coś w okolicy 100 wychodzi za wszystko. Są tu 2 powierzchnie. Jedyny minus jaki jest, znaczy jedyny, jest ich parę, ale ta droga tu za mną, ta droga generalnie wspina się tam. Jest szutrowa z takich kamieni, luźnych kamieni. One tam są później coraz większe. No i to może być wyzwaniem, żeby tu dojechać. Widziałem, że ludzie, którzy tu zjeżdżają kamperami, no mają tutaj delikatny problem. My na motocyklu zjechaliśmy bez problemów, ale zobaczymy, jak to będzie, jak będziemy już wjeżdżać na górę.
Natomiast tu macie drugą parcelę. O, tu jest akurat tylko jeden kamper. Drugą parcelę taką górną. Tutaj widać, że budują jeszcze jakiś domek. Być może tu będą toalety. Być może. Chociaż nie wygląda to jakby miały powstać tu kible. Natomiast już w tej chwili wchodzę na teren wodospadów. Tu macie taki szlaban. O. I za moimi plecami już jest ta rzeka. Ta rzeka ciągnie się przez cały kemping. Tylko tam dosyć niebezpiecznie jest, żeby wchodzić i żeby się kąpać, bo jest pełno różnego rodzaju kijów, jakichś patyków wystających z wody. Także tam musicie uważać i robicie to na własną odpowiedzialność. Natomiast tak wygląda to z góry. Tu jest ta pierwsza taka sekcja, taka, gdzie można sobie przyjść, wychillować. Są jakieś pomostki, możecie sobie skakać do wody. Woda jest generalnie głęboka. Dno jest złożone z jakiegoś tam piasku, mułu i kamieni. Kamienie, o dziwo, pomimo że wyglądają na takie śliskie wapienie, to nie są śliskie, jeśli po nich chodzicie w jakichś tam butach. My chodzimy w takich trekkingowych sandałach, o, proszę bardzo, więc to jest ok. Tutaj znajdują się, bo doszedłem właśnie, znajdują się wspomniane wcześniej kible i jak widzicie te kible, to one nie są przystosowane do kempingu w ogóle. Wcale. O. Widzicie, ale widać, że nasi już tu byli. Natomiast no jest bardzo standardowo. Idąc tą drogą dalej, dochodzicie, a też wam mogę pokazać. Zobaczmy, jak to wygląda, kiedy nie ma ludzi. Tak z góry prezentuje się to cała miejscówka. Macie kilka takich pięknych wodospadów. O, już dobra, nie będę tam szedł dalej. To, o czym jeszcze warto powiedzieć, to tak. Infrastruktura na samych tych wodospadach jest rozbudowana o liczne knajpy. Jest ich tu naprawdę mnóstwo. Nie ma miejsca tutaj bez krzesełek, bez jakichś leżaków, bez parasoli. A oczywiście wszystko jest z tych knajp. Natomiast o ile to miejsce zaskoczyło nas swoim urokiem, o tyle zaskoczyło nas również cenami, ale cenami w ten sposób, że jesteśmy w Bośni, w kraju, gdzie jedzenie jest przepyszne, gdzie jedzenie jest tanie, gdzie generalnie wszystko jest dużo tańsze niż u nas. Natomiast tutaj ceny jak na Chorwacji, no masakra. Generalnie tak, za litrową wodę zapłacicie 3 euro. Za litrową wodę w butelce 3 euro. Za mrożoną kawę taką, wiecie, takiego gotowca, co możecie kupić na stacji benzynowej, jakąś kawę latte, waniliową, 3 euro. Jak chcecie loda, 3 euro. No i generalnie tego typu ceny, także jest tutaj bardzo komercyjnie. No i na pewno nie tak typowo po wośniacku. My się pakujemy i lecimy zaraz dalej. Tu wam jeszcze pokażę namiar na ten kemping. No i jeszcze na szybko wam opowiem o jednej rzeczy, która mnie zaciekawiła. Mianowicie na terenie zarówno wodospadów, jak i kempingu jest bardzo dużo ochrony. Różnego rodzaju ochrony, również tej ratowniczej.
ale przede wszystkim ochrony. I zauważyłem, że bardzo często jeździ tutaj w ogóle bus policyjny, także wydaje się na to, że jest bezpiecznie. Nie wiem, czemu to ma służyć, być może temu, że w każdej tej knajpie po prostu siedzą ludzie, którzy spożywają alkohol i wiecie jak to jest. Również musicie się przygotować na to, że są tu naprawdę przeróżne nacje. Panie w burkach, które się kąpią i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli nie jesteście na to gotowi, a to raczej odpuśćcie sobie tego typu klimaty, no ale wybierając kierunek Bośni, to chyba powinniście sobie w jakiś sposób zdawać z tego sprawę, kto mieszka w tym kraju. My planowaliśmy dojechać do Mostaru. Ze względu na panujące upały zdecydowaliśmy, że zostaniemy tutaj, nad wodospadami. Będzie to lepsze niż kiszenie się w betonozie w mieście.